dobry, to jest kolejne spotkanie z cyklu Jej historia w 5 pytań, Her Story, cykl rozmów, którego partnerem jest HP Polska. Jesteście w Big Book Cafe MDM, ja nazywam się Anna Król i mam przyjemność rozmawiać z niezwykłymi dziewczynami, kobietami, które pracują w biznesie technologicznym, zajmują się bardzo poważnymi sprawami, ale mają wiele do powiedzenia nie tylko na temat swojej kariery zawodowej, ale także na temat świata, kultury i tych wszystkich połączeń, które pomiędzy tymi obszarami istnieją. Dziś moją gościnią jest Kinga Rutkowska-Polak. Dzień dobry. Kinga jest operacyjną menadżerką, która no właśnie, zajmuje się budowaniem relacji pomiędzy partnerami. Czy ty tak naprawdę działasz w zupełnie innym obszarze w HP Polska? W HP Polska działam w obszarze klientów końcowych tak naprawdę. Dla mnie tym pierwszym kontaktem z osobą, która zawsze ze mną jest, to jest klient końcowy i oczywiście handlowiec. Czyli handlowiec przyprowadza, przynosi, robi nam ten zysk, a całą resztę biurokracja to jest właśnie to, co zostaje u mnie. Czyli od momentu złożenia zamówienia, oferty, ceny, wystawienia faktury i doprowadzenia, że produkt został dostarczony do klienta końcowego. Oczywiście. No dobrze, to ja teraz patrzę do swoich notatek. Wulkan energii, gaduła, bratnia dusza, kobieta wybitnie utalentowana, kreatywny umysł. Wiesz o kim to? Nie mam takiego pojęcia właśnie. No dobrze, to zdradzę, że o tobie. I oczywiście chcę cię zapytać o to, jak ty w tym wszystkim siebie sama definiujesz. No pytam o to przede wszystkim dlatego, że przygotowując się też do naszej rozmowy i pytając trochę o to, jakim jesteś człowiekiem, jaką jesteś osobą, jak pracujesz, dowiedziałam się o wielu, bardzo często wydawałoby się, że jakichś sprzecznych zainteresowaniach, pasjach. Kim ty jesteś? To się nazywa balans w życiu. Dobrze, kim jesteś? Wydaje mi się, że definiuję siebie jako normalną po prostu osobę. Próbuję zawsze znaleźć balans w środowisku i u siebie. Faktycznie jestem gaduła, trzeba mnie trochę stopować i ludzie, którzy ze mną pracują i prywatnie i zawodowo o tym wiedzą, więc pamiętaj, jak już będzie ten czas. Energia, no tak, ja to mówię, mój mąż chyba zawsze powtarza, że to jest ADHD jako ja i ADHD w rękach. No tak jest, nie lubię siedzieć, nic nie robić, lubię działać, wtedy wiem, że żyję i wtedy wiem, że nie tracę czasu. Że chciałabym to wszystko tak, życie jest takie krótkie, nie chciałabym je przeżyć siedząc na kanapie. Oczywiście czytam książki, siedzę i robię, albo siedzę w ogródku przy jednym kwiatku i to też jest ten balans właśnie. Natomiast bardzo, bardzo lubię nie tyle żyć szybko, co po prostu energicznie. Jest coś do zrobienia, to się po prostu to robi. Nie lubię zostawiać rzeczy na drugi dzień i tak samo jest w mojej pracy zawodowej. Klienci też tego oczekują. Oni nie lubią tracić czasu, często pieniądz. I jeżeli coś trzeba zrobić, to dobrze zrobić to dzisiaj. Jeżeli jest problem, to ja nie zostawiam go na 3 dni, może on się rozwiąże, tylko ja po prostu biorę byka za rogi i generalnie trzeba ten problem rozwiązać. Więc faktycznie, gaduła, zbyt dużo energii, trzeba stopować. Ale niektórzy tylko gadają, a ty mówisz o działaniu, o tym, że jesteś osobą, która lubi rozwiązywać problemy, która lubi wyzwania, lubi działanie, lubi bycie w ruchu. Pracujesz w takim biznesie, który opiera się jednak na nowościach, na nowoczesności, na wytwarzaniu nowych rozwiązań, a jednocześnie, kiedy czytałam o twoich zainteresowaniach, to zapamiętałam, że lubisz rzeczy bardzo tradycyjne tak naprawdę, oprócz czytania książek, które jest bardzo nowoczesne, ale pojawiły się też w tych twoich zainteresowaniach takie rzeczy jak na przykład szydełkowanie albo właśnie ogrodnictwo, o którym wspomniałaś. Mówisz też, że lubisz naprawiać stare rzeczy, dawać im nowe życie. Jak to ze sobą łączysz? To znaczy z jednej strony jednak myślę, że pewnie i dużą wiedzę i wiarę w to, że technologia i to parcie do nowego jest ważne i daje dobre rozwiązania, a z drugiej strony no właśnie, że w naszej przeszłości, w tym tradycyjnym, dosyć spokojnym życiu jest wartość.
Wiesz co, technologia pomaga mi nawet właśnie w takich moich rzeczach typu szlifierka, czy pąsownica, czy wszystkie w szydełkowaniu. W szydełkowaniu też kiedyś to było kawałek tak naprawdę patyka, a dzisiaj to już są szydełka naprawdę wysokiej klasy, ze złotymi końcówkami, igły, które nikują, można cudnie wyszywać. Natomiast to też jest taki balans. Cały dzień tak naprawdę siedzę w biurze, mam bardzo statyczną pracę. Oczywiście są to technologie, których też trzeba się nauczyć. Ja z racji wieku jestem z czasów, kiedy wyjeżdżając za granicę przez pół roku nie byłam w stanie się skontaktować z rodziną, bo nie było telefonów, nie było internetu. Musiałam iść gdzieś na pocztę i zarobić jeszcze na tą kartę, żeby móc do rodziny zadzwonić. Natomiast dzisiaj jest dużo łatwiej, technologia bardzo nam pomaga. Uważam, że jeżeli nie przesadzimy w jedną stronę, to będziemy umieli z niej mądrze korzystać. Niejednokrotnie w tematach, zresztą w tym cyklu też się pojawiało, że trzeba umieć korzystać z technologii. Ona nam bardzo pomoże, ale też może bardzo nas skrzywdzić, tak jak już trochę krzywdzi naszą młodzież, nasze dzieci, które mają bardzo dobrze wytrenowane kciuki właśnie. Natomiast ja mam wytrenowane kciuki i palce właśnie przez to, że szydełkuję, że robię na drutach, że szlifuję, że moje ręce w ogóle mają ADHD, nie? Jak ludzka rodzina, muszę zawsze gestykulować, coś nimi robić, bo inaczej jest źle. Jak nie mam szydełka w domu, a zdarzyło się taka sytuacja ostatnio, że nie miałam odpowiedniego rozmiaru, w związku z tym nie mogłam zrobić to, co chciałam i już teraz musiałam to zrobić. No, nieciekawa sytuacja w domu, ponieważ chodziłam po całym mieszkaniu i tego szydełka po prostu musiałam go znaleźć, bo ja dzisiaj musiałam zacząć coś robić, bo już to miałam w głowie. Nie mam w głowie, nie korzystam. Nie umiesz czekać. Nie potrafię. To znaczy mówię, jak coś rozwiązuję, to muszę zacząć już teraz, ponieważ w głowie mam wzór i muszę go przełożyć na papier albo na materiał, żeby nie stracić właśnie tego wzoru albo to, z czego to miało być zrobione, albo co to miało być zrobione. W dawnych czasach chodziłam do sklepu, brałam sweter, kartkę, długopis i spisywałam, jaki wzór jest na swetrze, który mi się podobał, po czym przechodziłam do domu i taki sweter robiłam sobie w domu. Teraz robię zdjęcie, technologia, teraz robię zdjęcie. Bardzo podobnie, powiększam, spisuję sobie, jakie to są oczka, jaki to jest wzór, przekładam sobie na kartkę papieru taki wzornik i z tego potem robię. Pewnie można się zastanowić, czy można pójść jeszcze krok dalej i nie tylko robić to zdjęcie, no bo wiadomo, że teraz jakby zdjęcie daje nam możliwość wyszukania wszystkiego właściwie w internecie, tylko po zdjęciu. Czy na przykład zdjęcie wzoru właśnie dałoby przekierowanie do jakiegoś tutorialu, który mówi, jak to zrobić? Pewnie tak, tylko ja w ogóle nie jestem medialna. Ja w ogóle nie pracuję w firmie technologicznej, absolutnie, ale mam męża IT, więc ja to powtarzam, że to zawsze jest balans w środowisku. Dzieci, które żyją z komputerem i z telefonem, więc musi ktoś być jeden taki, który tych technologii nie do końca używa. Używam 8 godzin dziennie w pracy, rozmawiam z klientami na temat nowych technologii, natomiast chyba mam starą duszę. Chętnie bym siadła i na przykład po książce Chłopki bardzo chętnie bym siadła znowu do kołowrotka i zrobiła sobie włóczkę, którą robiłam dawno temu i chętnie bym jeszcze raz doświadczyła tego, bo uważam, że warto, że taki akurat mieć wspomnienie. A moje dzieci w tym telefonie i na tych YouTube'ach i tych filmach. No, wszystko wskazuje na to i historia tak się układa, że jednak żyjemy w taki sposób mocno jakoś oparte na sinusoidzie, tak? Więc być może ten zwrot też nas czeka i będzie on odejściem od tego ślepego zaufania do nowych technologii za jakiś czas. Wracając, Kingo, do twojej pracy, do tego, czym się zajmujesz, do twoich obowiązków i kompetencji, jaką wiedzę i jakie umiejętności najczęściej wykorzystujesz w pracy? Bycie człowiekiem. Dlatego, ponieważ ludzie, którzy dzwonią, najczęściej to jest jakiś kłopot, jest jakiś problem albo chcą się dowiedzieć o czymś tam. I
wiedza jest wiedzą, natomiast umiejętność przekazywania albo powiedzenia proszę się nie martwić, albo zrobię wszystko, co w mojej mocy, albo postaram się oddzwonić w ciągu godziny i faktycznie to robię, to buduje, kim ja jestem i jak postrzegają mnie moi klienci wewnętrzni i zewnętrzni, bo moim wewnętrznym klientem też jest handlowiec, też jest osoba z supply chainu, też jest osoba z księgowości, to są też moi klienci. Oni też przychodzą i zadają pytania i potrzebują odpowiedzi. Jeśli nie znam, to zawsze mówię, że dzwonię albo odpowiem w jakimś krótkim czasie i jak poznam. I ja chcę poznać, robię wszystko, żeby tak naprawdę na to pytanie próbować odpowiedzieć. Jeżeli nie umiem i nie znajduję odpowiedzi, że coś się wydarzyło, dzwonię i mówię, jaka jest sytuacja. Nie lubię takich momentów, kiedy ściemniamy i mówimy, a wszystko jest w porządku, to zaraz za chwilę i pojutrze. To zawsze wszystko wychodzi. Klient jest tak naprawdę też normalnym człowiekiem i potrzebuje takiej prostej odpowiedzi albo przynajmniej trochę szczerej odpowiedzi, co się dzieje, jak się dzieje i co ewentualnie na co mam czekać. Szczególnie, że wydaje u nas po prostu pieniądze swoje. Czy ty zawsze w ten sposób funkcjonowałaś? Czy Tak. czujesz, że jest to rodzaj jednak nabytego czy niedoświadczenia, jakiejś mądrości życiowej? Zawsze miałam z tym problem, że mówię, co mi leży na sercu i tak od razu. Nie zawsze może tak szybko i bezpośrednio, natomiast jeżeli mówiłam trochę za wilo, odpowiadałam na coś, miałam nieprzespaną noc. To znaczy bardzo mi jest trudno potem z tym funkcjonować i bardzo szybko, zresztą tych dzieciom moje powtarzam, najgorsza prawda jest lepsza niż kłamstwo, bo ono potem wyjdzie i będzie jeszcze większe niż tak naprawdę jest w danym momencie, bo wszystko da się naprawić, naprawdę. Tylko trzeba po prostu o tym wiedzieć. A jak się wie, wiedza to jest najważniejsze, co mamy i posiadamy. Pracujesz w HP od kilkunastu lat. Od kilkunastu. Dobry staż. Piękny staż. Jak trafiłaś w ogóle do tego miejsca? Nie chodzi mi o samą korporację, ale raczej o ten obszar w ogóle, o biznes technologiczny. Czy to był twój naturalny wybór, czy tak się po prostu poukładało? Tak się po prostu poukładało. Żaden wybór. Po prostu zostałam zwolniona z poprzedniej firmy, ponieważ zaszłam w ciążę. Zwolnili wszystkie osoby, które były wtedy w ciąży i rodziły dzieci. I jak w tamtych czasach poszłam do kiosku zawsze w poniedziałek rano, jego z popularnych gazet, dokładnie nie wiedziałam, czy mogę akurat mówić jaką, ale nabyłam drugą kupna gazetę, wyjęłam dodatek praca, przyjrzałam wszystkie ogłoszenia, CV, poczta wysłane, część już wtedy mówiła. Pocztą wysłane? Tak, część było mailem, a część można było zanieść do jednego z firm rekotujących w ogóle. To wtedy akurat było Adecco. I bo poszłam zaniosłam. Jako przeszłość też była. Tak, to jest taka historia. Więc wysłałam naprawdę tak bez żadnych tych, sprawdziłam tak naprawdę tylko nie samą firmę, tylko stanowisko, czym się zajmuje stanowisko. Ja lubię pracować z ludźmi. Ja w ogóle nie nadaję się do bycia w samotności i ja potrzebuję w ogóle ludzi, żeby żyć. Więc napisałam, sprawdziłam, jakie to jest stanowisko, wysłałam, chyba za 2 tygodnie później zadzwoniła pani od razu po angielsku, więc cieszyłam się, że jednak wyjechałam za granicę i że troszkę się tego języka nauczyłam. Pytała się, czy już mogę. Ja mówię, no zawsze, to nie ma problemu, ale czy mogłabym od razu jechać do Szwajcarii? Ja mówię, myślałam, że się przesłyszałam. Ja mówię, gdzie? Myślałam, że miasto jakieś, tak zaczęłam szukać. No nie, no w Szwajcarii mamy od razu szkolenie, które się zaczyna tego i tego dnia. Ja mówię, no dobrze, córka 3 miesiące, ale też jest mąż, no w końcu jest tata tylko dziecka, nie? No i faktycznie od razu zaczęłam pracę 14 lutego, piękny dzień, pierwszy mój dzień pracy faktycznie był. I tak zaczęła się twoja miłość do nowych technologii i do miejsca, w którym się znalazłaś. Dokładnie. Kingo, powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo rozmawiamy o wyzwaniach, rozmawiamy o tym, czy próbujemy właściwie domyślać się i trochę wróżyć z fusów, co nas czeka i jak ta przyszłość będzie wyglądała. No, nie da się nie pamiętać o tym, że jednak żyjemy w czasach dość wyjątkowych, jednak ciągłych konfliktów, katastrofy klimatycznej właściwie już w tej chwili, też zmieniającej się jakości tego życia na planecie. Co według ciebie jest takim największym wyzwaniem, przed którym stoimy jako ludzie dziś? My,
My sami. My sami. Takie jest moje zdanie. Znaczy, my powinniśmy w ogóle zacząć od siebie. Ja miałam w zeszłym roku taki challenge, że przez rok czasu nie będę próbowała nic nowego. Nic. Absolutnie. Oczywiście. 365 dni. Mój mąż strasznie się martwił, że 1 stycznia karta nie wytrzyma, ale absolutnie nie, że nie wydarzyło się to i cudnie. I pokazałam moim dzieciom, mojemu mężowi, że my naprawdę nie potrzebujemy, bo mamy tego bardzo dużo. Wystarczy zobaczyć, co się dzieje w Indiach, w Chinach, jak oni pracują, ile tego przyjeżdża w ogóle do nas, jaka to jest jakość, ile w tych morzach, oceanach tego pływa, to jest po prostu przerażające. I gdyby każdy z nas, jedna osoba, zrobiła jedną rzecz dla siebie, na przykład przez taki rok czasu, jedna osoba, to licząc na te wszystkie miliony, myślę, że to by było w końcu miało jakikolwiek sens. Bo oczywiście możemy o tym mówić. Technologia też nam pomaga. Mamy produkty z recyklingu. Nasze tonery są w tej chwili, już idziemy w stronę eko. Mamy drukarki zrobione z kukurydzy. Super sprawa, naprawdę. Ale zacznijmy też od siebie. Bo to, co robią wielkie korporacje, to już muszą robić. To już w ogóle nie ma innej drogi. Natomiast my, ludzie, też możemy zacząć takimi malutkimi kroczkami coś robić. Satysfakcja niesamowita, ale naprawdę dowiadujemy się, że my dużo nie potrzebujemy. Jak wychodzi nowy telefon, my nie musimy go od razu kupować. Jak wychodzi nowy smartwatch, on nie będzie inaczej nam liczył kroków albo inaczej nam przypominał. On będzie robił dokładnie to samo. Może kupić jedną rzecz, bo mąż zawsze powtarza, żeby jednego nie stać na tandetę, że jak się kupuje jedną rzecz, to tak na kilka lat. Może w tą stronę idźmy. Może faktycznie zastanówmy się najpierw, czy coś potrzebujemy, a potem zastanówmy się, czy czegoś potrzebujemy i przypomnijmy sobie, że od każdego coś zależy, bo często ludzie tłumaczą sobie, no ale my tłumaczymy sobie wiele spraw tym, że przecież nic nie zmieni się, kiedy ja zrobię jedną rzecz. To nieprawda. Nieprawda. Ja miałam satysfakcję, chociaż tyle. Ale szafa była mniejsza, dużo rzeczy oddaliśmy potem. Cudowne, możemy się dzielić. Nie wiem, dlaczego nie mamy czegoś takiego, jak gdzie tak mało jest, słyszy się o tym dzieleniu ubrań. Kiedyś tego chyba miałam wrażenie, że było takie spotkania nawet, że przynosimy swoje ubrania. Ja często korzystam z takich opcji. Rzeczywiście dużo rzeczy oddaję, przekazuję dalej. I jest mi ta teoria właśnie tego ciągłego ruchu rzeczy bardzo, bardzo bliska. Bardzo Ci dziękuję. Z tym gadulstwem to jednak przesada. Nie było wcale. Nie było tak źle. Ale to już naprawdę. Kończymy naszą kolejną rozmowę z cyklu Jej historia w 5 pytań. Jak zwykle tych pytań było ciut więcej. Moją gościnią była Kinga Rutkowska-Polak. Właśnie i przed nami na pewno kolejne spotkania z tego cyklu. Tobie serdecznie dziękuję. Partnerem tych rozmów jest HP Polska.